Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Kalifornii. A nawet, żeby być bardziej precyzyjnym, to powiem, że do testu Volkswagena Kalifornii 6.1 Ocean, czy tam Ocean, bo to z angielskiego chyba. A 6.1 w nazwie to oczywiście generacja transportera, czyli jest to 6. generacja już po faceliftingu. Kodowe oznaczenie to T6.1. A nazwa Kalifornia w nazwie oznacza, że mamy do czynienia z małym camperowanem. Tak, to jest mały camperowan, ale jak ktoś nie interesuje się tematem, to pewnie nawet nie zwróci uwagi na dziwny dach oraz oczywiście na boczną markizę. Są też przyłącza, których zwykły bus prawdopodobnie nie ma. No dobra, to nie ma co ukrywać prawdziwej natury Kalifornii i pora otworzyć dach. I tutaj od razu małe zdziwienie, w testowanej Kalifornii dach otwiera się elektrycznie. Tak, elektrycznie, a nawet żeby być dokładnym, to elektrohydraulicznie. Nieźle. W pozostałych wersjach wyposażenia dach ten jest podnoszony ręcznie, czyli odblokowujemy go i wypychamy go ręcznie do góry. Takie dachy pokazywałem Wam już przy teście Forda Nuggeta, czy niedawno w przerobionym Trafiku. Poza oczywiście dziwnym dachem jest też boczna markiza, którą teraz powinienem rozsunąć, ale tego nie zrobię, bo strasznie wiało podczas nagrywania, więc musicie uwierzyć na słowo, że tutaj ona jest i działa. Ale Kalifornia ma znacznie więcej patentów. Zacznijmy od tylnej klapy. Po pierwsze, opcjonalny bagażnik rowerowy, którego nie trzeba odblokowywać, żeby dostać się do kufra. To lubię. Poza tym, klapa wydaje się normalna, ale jak otworzymy schowek na górze, to otwiera nam się tutaj slot z 2 składanymi krzesłami. Tak jest. Tutaj są idealnie schowane 2 krzesła, co jest świetnym rozwiązaniem. To znaczy super, że są, szkoda, że tylko 2, bo jednak Kalifornia jest raczej 4- albo 5-osobowym camperowanem, no ale to musi wystarczyć. Przydałby się też stolik, prawda? No to myk. Zaglądamy do rozsuwanych drzwi i tam jest ukryty schowek ze stolikiem. No to mi się podoba. Zresztą inne rozwiązania w kabinie też są fajne. Zapraszam do środka. Może zacznijmy od górnej części, gdzie wchodzimy po fotelu. Najpierw musimy odsunąć roletę, a pod spodem pojawia nam się taka druga, materiałowa, która później robi za zabezpieczenie, żeby nie spaść z góry. Na górze mamy też gniazda USB, a także lampki oraz otwierane okna z markizami. Największe wrażenie robi przednie okno, gdzie po otwarciu mamy ogromną japę. No normalnie papa mobile. W ogóle muszę pochwalić materac, jest super wygodny. Spałem tam kilka nocy i było idealnie. A w dzień, jak nie używamy górnego łóżka, to możemy je łatwo podnieść do góry, jest ono na siłownikach, więc wystarczy je mocniej pchnąć. I jak już mamy łóżko na górze, to w kabinie jest znacznie więcej miejsca, a dystans od ziemi do najwyższego punktu to 2,3 metra, więc nie trzeba chodzić zgarbionym i można zaczynać imprezkę. Zaczynamy od odwrócenia przednich foteli, gdzie oba są zamontowane na obrotnicach. To, o czym trzeba zawsze pamiętać, to żeby wypionować oraz mocno przesunąć fotel kierowcy, w przeciwnym razie nie będziemy mogli go obrócić, bo będzie się blokował o kierownicę. Po odwróceniu foteli możemy otworzyć drugi stolik. Ten też nie zawsze pozwoli się na wysunięcie. Kanapa musi być maksymalnie cofnięta, w przeciwnym razie nie przeciśnie się stolik do przodu. No i ze stolikiem i odwróconymi fotelami można zaczynać biesiadować. To jeszcze złożę wszystko i pokażę Wam resztę. W kabinie mamy m.in. zlew, czy kuchenkę gazową dwupalnikową, do której butla jest schowana na tył. Butla może być maksymalnie 2,8 kg. Po drodze oczywiście mamy zawory bezpieczeństwa, które musimy odkręcić, żeby korzystać z kuchenki. Mamy też lodówkę sprężarkową i to naprawdę dużą, bo ma ona pojemność aż 42 litrów. Działa ona oczywiście podczas jazdy oraz podczas postoju i my nie musimy się wpinać w dodatkowe zasilanie. Dalej w kabinie mamy mnóstwo, ale to mnóstwo schowków. 4 osoby spokojnie zapakują się w to auto, bo szuflady i szafki są wszędzie. Pod kanapą, pod dachem, po bokach, na dole, no jest tego naprawdę pełno i wszystko jest bardzo wygodne. Ba, jest nawet w kabinie safe, dość mały, ale na jakieś klucze czy dokumenty i pieniądze będzie idealny. Nie pokażę Wam gdzie, gdyby to oglądał jakiś złodziej. Na dole jest oczywiście też drugie łóżko z dość prostym mechanizmem. Zaczynamy od złożenia stolika i położenia tylnych zagłówków. Następnie musimy odblokować kanapę i podjechać ją maksymalnie do przodu. Później ciągniemy środek na środku kanapy i jednocześnie trzymamy oparcie i je powolutku składamy.
Potem zostaje nam już tylko położyć materac i voilà! Mamy drugie, całkiem spore łóżko. Na dole 2 dorosłe osoby mogą spokojnie spać. Ba, nawet dorosła osoba z 2 dzieci też powinna się zmieścić. W sumie to nie pokazałem jeszcze głównego bagażnika, bowiem z tyłu, jak w normalnym busie, mamy japę na bagaże. Jest ona nieco mniejsza niż w zwykłym transporterze, bo z boku mamy zabudowę, ale i tak miejsca jest sporo. Co więcej, ten stelaż od łóżka też można podnieść i można przewozić większe gabaryty. Zresztą jakieś kołdry czy koce można spokojnie położyć na górze od tego stelaża i zabezpieczyć jakimiś linkami. Naprawdę, pod względem ilości miejsca i schowków, nie ma się do czego przyczepić. Problemem może się okazać toaleta. Otóż auto ma w kabinie zlew, a także z tyłu jest przyłącze do prysznica. Z tym, że jest to taki prysznic na zewnątrz, raczej do spłukania nóg z piasku, a nie do kąpieli. Chociaż w katalogu z akcesoriami są takie specjalne parawany, że faktycznie dałoby radę się wykąpać. Oczywiście przy założeniu, że jest ciepło na zewnątrz, bo mówię, kąpiemy się poza autem. Ale załóżmy, że się da, ale zrobić siku czy coś innego się nie da, bo toalety nie mamy. Tutaj rozwiązania widzę 2, a nawet 3. Pierwsze to mobilna rozkładana toaleta, oczywiście chemiczna. Pokazywałem taką w trafiku też z rozkładanym dachem. Jest ona wtedy schowana w jednej z szafek i problem w miarę znika. Oczywiście komfort korzystania z takiego małego ustrojstwa jest wątpliwy, ale w sytuacji awaryjnej ratuje nam to życie i być może ciuchy. Można też oczywiście iść na łono natury, gdzieś w krzaki, tylko trzeba pamiętać, żeby po sobie posprzątać. Trzeci pomysł to taki, żeby miejsce, gdzie nocujemy, było albo na kempingu, gdzie są zazwyczaj toalety na zewnątrz, albo w promieniu 30 km od jakiejś stacji benzynowej, ale to oczywiście nie jest takie proste. Ale z założenia te małe kamperowany nie mają toalet i trzeba sobie jakoś radzić. Wracając jeszcze do kąpieli, czy do mycia naczyń. Pojemnik na brudną, czyli szarą wodę, a także i na czystą wodę, mają po 30 litrów i są zlokalizowane w busie, więc są zabezpieczone przed mrozem. Tutaj mamy system jak w kamperach, czyli mamy zrzut wody szarej pod autem, a napełniamy z boku. I poziom zarówno szarej wody, czystej wody, jak i innych ustawień auta jest na tym tutaj wyświetlaczu. Ekran prezentuje się świetnie, jest idealnie wkomponowany i działa dosyć dobrze. Jest on dotykowy, ale obok mamy też pokrętło, którym możemy przesuwać czy potwierdzać dane rzeczy. Z tego poziomu nie tylko podejrzymy stan wody czy prądu, ale także podniesiemy dach, ustawimy grzanie, ustawimy oświetlenie w aucie, włączymy i ustawimy lodówkę, czy na przykład sprawdzimy, czy nasze auto stoi idealnie równo. To ostatnie jest super, bo parkując na dziko, często nie widzimy idealnie jak zaparkowaliśmy, więc to się przydaje. Małym minusem jest ustawienie temperatury grzania, które jest w skali od 1 do 10, a nie jest za pomocą stopni Celsjusza. To jest o tyle słabe, że nie wiemy, czy będzie nam zimno, czy za ciepło i trzeba się mniej więcej nauczyć, że 7 to jest już ciepło, 5 to jest tak letnio, a 9 to jest już upał. W ogóle problem w Kalifornii, jak i w każdym aucie z podnoszonym dachem jest taki, że grzanie na dole działa świetnie, bo dysze są zlokalizowane na dole. Ale znowu na górę ciepłe powietrze nie dochodzi aż tak dobrze. Czyli przykładowo, jak spałem teraz przy 8 stopniach Celsjusza w nocy, to na dole był upał, a na górze było mi chłodno i musiałem się dobrze opatulić w śpiworze. W ogóle takie 5 stopni to myślę, że jest temperatura graniczna na górze, bo robi się już zimno. Ale wiadomo, można się ubrać bardzo grubo i wtedy można i spać przy minus 10. Niektórzy tak lubią, ja niekoniecznie. Plusem Kalifornii są wbudowane rolety, gdzie niemal każda szyba ma wbudowaną roletę. I to jest super, to wystarczy zaciągnąć i jest mega ciemno. Zobaczcie, na tych zdjęciach mamy zapalone światło na dole, a kabina wygląda jakby było zgaszone. Dopiero ta mała szpara zdradza, że w środku się świeci. Jedynie boczne szyby z przodu nie mają rozsuwanych rolet. Tutaj jest patent na magnesach i naprawdę sprawdza się świetnie. Łatwo to zamontować, łatwo zdjąć i zajmuje mało miejsca. Trzeba tylko zawsze odkładać na to samo miejsce, bo potem możemy mieć dużo szukania, bo mówiłem, schowków jest mnóstwo. Poza schowkami z tyłu jest też dużo schowków z przodu, tak samo jak i dużo złącz. W ogóle super, że wszystkie złącza, czyli zarówno USB, pod zapalniczkę czy 230, działają też na postoju. I to nawet jak nie jesteśmy podpięci pod zewnętrzny prąd. To jest świetne. Sama deska rozdzielcza jest identyczna jak w zwykłym transporterze, czyli dość prosta, wykonana z twardych materiałów i całkiem ergonomiczna. Może poza ekranem od multimediów ten czasem łapie małe opóźnienia i czasem dziwnie reaguje na dotyk. Zresztą zobaczcie też na piano black w koło ekranu. Jest całe zakurzone, a ja auto myłem dzień wcześniej, również w środku. Drugi ekran to opcjonalne cyfrowe zegary. Tutaj mamy kilka motywów oraz możemy włączyć mnóstwo informacji o naszym aucie, w tym na przykład usterki. I niestety, od pierwszego dnia, jaki odebrałem auto, to Kalifornia krzyczała mi o usterce rozpoznawania znaków.
Raz też miałem sytuację, kiedy nie włączyła się kamera cofania. Po prostu nie włączyła i już. Dopiero zgaszenie i ponowne odpalenie samochodu spowodowały, że kamera się włączyła. I jeszcze raz miałem dziwną akcję z lodówką. Po 60-kilometrowej trasie zostawiłem auto na parkingu i wróciłem do niego po 3 czy tam 4 godzinach. I jak się okazało, w tym czasie lodówka się wyłączyła. Nie wiem kompletnie co się stało, ale akumulator był na pewno naładowany. Przez resztę trasy, czyli przez kolejne 5 dni, już nie miałem takich przygód. Dziwne. Ale te wpadki z oprogramowaniem, bo chyba tak to trzeba zakwalifikować, to jedyne rzeczy, które mi przeszkadzały w przypadku Kalifornii. Bo poza tym auto jest bardzo praktyczne, świetnie wykonane, ma pomysłowe rozwiązania i bardzo dobrze się prowadzi. Pod maską Kalifornii może pracować tylko jeden silnik, czyli turbo diesel 2.0 TDI w 3 wariantach mocowych: 110, 150 oraz 204 konie. Do wyboru mamy też skrzynie manualne lub automatyczne, a także, co jest bardzo ważne, napęd, czyli możemy mieć przód napęd albo 4x4. Oczywiście nie każdy wariant mocowy występuje z każdą skrzynią czy napędem i na przykład najsłabsza 110-konna wersja występuje tylko z 5-biegowym manualem oraz tylko napędem naprzód, a najmocniejszy 204-konny wariant tylko z automatem. Natomiast wariant 150-konny może mieć albo manual 6-biegowy, albo automat, a do tego można mieć albo przód napęd, albo 4x4. No do wyboru, do koloru. Ja miałem do testu wersję najmocniejszą, czyli 204-konną z automatem i napędem 4x4. W moim odczuciu świetne połączenie, bo raz, że mamy dużą moc i niezłe osiągi, 2, że automat działa bardzo sprawnie, a 3, że parkując w jakichś lasach czy na jakichś dzikich terenach, napęd 4x4 jest nam bardzo potrzebny. W ogóle w opcji jest nawet blokada tylnego mechanizmu różnicowego za 3000 zł. Mnie na przykład napęd 4x4 uratował z błotnistej drogi, na którą wpakowałem się po ciemku, szukając jakiegoś miejsca do spania. Przód napęd by się pewnie zakopał, a tutaj 4Motion po chwili mnie wyciągnęło. No i wersja 204-konna ma naprawdę niezłe osiągi. Najpierw sprawdzimy, ile ma do setki. Wynik to 12,3 sekundy, czyli nieźle jak na tak duże auto o aerodynamice bloku i o podobnej wadze. Samochód waży 2629 kg i to bez kierowcy i dodatkowych płynów. No dobra, ja podczas pomiarów miałem pełen bak wody, ale w sumie już miałem niemal pusty bak paliwa, więc się wyrównało. A bak paliwa do małych nie należy. Mamy tutaj 80 litrów. I takie 80 litrów starczy nam na jakieś 800 km trasy, bo Kalifornia przy 120 pali 9,6 litra paliwa i mówimy tutaj o załadowanym aucie z 3 dorosłymi osobami na pokładzie. W ogóle przy 120 auto ma tylko 2000 obrotów, a przy 140 2600, czyli idealnie w trasie. Ba, nawet jadąc 140 czy 150 w kabinie jest naprawdę cicho, co jest hitem, bo nie słychać nawet markizy bocznej. Brawo Volkswagen. Zresztą, na wybojach też jest cicho, a zabudowa nie wydaje niepożądanych dźwięków. Kalifornia też prowadzi się bardzo dobrze, jak na takie gabaryty i taką masę. Naprawdę, byłem miło zdziwiony, jak komfortowo i przyjemnie się podróżuje. To też jest pewnie zasługa opcjonalnego, adaptacyjnego zawieszenia DCC, które kosztuje 5000 zł ekstra. Wróćmy jeszcze do skrzyni biegów. Jest to 7-stopniowy, dwusprzęgowy automat DSG, który działa bardzo dobrze i ma bardzo małe opóźnienie, co dzisiaj w koncernie Waga jest już rzadkością. Ładnie, prawda? Niezła reakcja i dobre osiągi. Jednak te 450 Nm robi robotę. I w ogóle hit, Kalifornia ma prędkość maksymalną wynoszącą 199 km na godzinę, więc pewnie na liczniku będzie powyżej 200 km. Kurczę, dom na kółkach jadący 200 km na godzinę. Nieźle. Niezłe są też wymiary, o których zapomniałem powiedzieć. Kalifornia ma 3-metrowy rozstaw osi, ma 4,9 metra długości oraz 1,9 metra szerokości bez lusterek. Chociaż tutaj kluczowa jest wysokość 1990 mm, czyli poniżej 2 metrów. A to jest o tyle ważne, że większość garaży podziemnych jest właśnie do 2 metrów, czyli Kalifornia powinna teoretycznie wejść. Mówię teoretycznie, bo ile do jednego garażu wjechałem, tak w drugim garażu odbiłem się od tabliczki oznaczającej wysokość. Delikatnie ją puknąłem. No cóż,
Albo Kalifornia jest jednak wyższa, albo ktoś zawiesił ciutkę za nisko znak, ja nie ryzykowałem i zaparkowałem na zewnątrz. W ogóle fajne jest to, że pomimo podnoszonego dachu możemy zamontować bagażnik dachowy czy nawet narty. Miło. No to skoro jest miło, to przejdźmy do cennika. Tutaj niestety już tak miło nie jest. Podstawowa Kalifornia, czyli odmiana Beach Camper, kosztuje 218 tysięcy złotych. Jest to wersja z 6-biegowym automatem i 150-konnym dieslem. Tutaj też warto powiedzieć, że jest nawet odmiana 7-osobowa Kalifornii o nazwie Beach Tour i tam też są po 2 stronach przesuwne drzwi i mamy zupełnie inne kanapy. Nie wiem jak tam się śpi w 7 osób, ale coś czuję, że może być ciasno. Ale pewnie niektórzy to lubią. Wróćmy do testowania odmiany Ocean. Otóż Ocean to jest najlepiej wyposażona Kalifornia i jej cena startuje od 276 tysięcy złotych za wersję z manualem o mocy 150 koni, a kończy się na 336 tysiącach złotych za DSG, napęd na 4 koła oraz diesla o mocy 204 koni. Ale to jeszcze nie koniec, bo tam można jeszcze trochę dodatków dorzucić i mój egzemplarz kosztował 410 tysięcy złotych. Tak, 410 tysięcy złotych, czyli ten mobilny dom kosztuje jak prawdziwy dom, no jak takie prawdziwe mieszkanie w bloku. Szok! Listę dodatków mojego egzemplarza właśnie macie pokazaną na ekranie i nie są to jakieś kluczowe opcje. W dużej mierze to gadżety, bez których spokojnie dacie sobie radę. Ale i tak, cena jest przeogromna. W tej cenie można już kupić model Grand California, czyli tego wielkiego skurczybyka na bazie modelu Crafter. Ale decydując się na Kalifornię, raczej nikt nie bierze pod uwagę większych kamperów czy kamperowanów, takich jak na przykład Grand California. I to z prostej przyczyny. Taka Kalifornia, jak ta testowana, może spokojnie zastąpić nam auto na co dzień, czyli zamiast dokupować drugie auto, tylko na wycieczki kempingowe, możemy śmiało jeździć takim busem po mieście i dodatkowo na weekendy tym samym autem możemy jeździć na super przygodę. Wymiary Kalifornii, zwrotność oraz wszystkie rozwiązania spokojnie sprawdzają się też w mieście i auto mieści się na większości parkingów czy miejsc parkingowych, a to jest ogromny plus. Pod względem wykonania, przestronności i zastosowanych rozwiązań Kalifornia jest świetna. Muszę też pochwalić właściwości jezdne, osiągi i ciszę jaka jest w kabinie, nawet przy prędkości autostradowej. W zasadzie to poza problemami z oprogramowaniem, które niestety w grupie Waga ostatnio często się pojawiają, oraz poza bardzo, ale to bardzo wysoką ceną testowanego egzemplarza, to nie mam więcej powodów do narzekań. Ahoj przygodo! Cześć!